Wrzucam ten proszek do toalety i zostawiam na całą noc. Rano jest jak nowa bez szorowania. Ten trik sprawdzi się w domach zabieganych osób. Gdy w toalecie zaczyna pojawiać się kamień, brud lub nieprzyjemny zapach, okazuje się, że wystarczy rzucić garść proszku do prania do muszli toalety. Należy dokładnie rozsypać go również po ściankach. Zostawiamy go na noc. Rano za pomocą szczotki przecieramy wnętrze toalety i spłukujemy wodę. Proszek ma właściwości zmiękczające wodę, myjące i dezynfekujące. Ten prosty trik zostawia toaletę śnieżno-białą, a ty nie będziesz musiał nawet kiwnąć palcem. Spal rolkę po papierze nad toaletą. Będziesz mi wdzięczny za ten trik. Już nigdy więcej nie wyrzucisz rolki po zużytym papierze toaletowym. Ten sprytny trik na recykling przyda się każdemu. Często podczas korzystania z WC w łazience unosi się nieprzyjemny zapach. Prosty trik z rolką skutecznie sobie z tym poradzi. Wystarczy tylko podpalić ją nad toaletą. Gdy zacznie się palić, potrzymaj ją parę sekund i zgaś. Płomień absorbuje brzydki zapach z łazienki. Trzymaj wygaszającą rolkę nad toaletą. Szybko zauważysz, że zapach dymu zniknie, nie pozostawiając po sobie również brzydkiego zapachu. Jedną rolkę można wykorzystać w ten sposób wiele razy. To ekologiczny i skuteczny trik. Wrzuć tę kulę do toalety. Będzie pachnieć czystością bez sprzątania. Ten trik sprawdza się, gdy masz wizytę niezapowiedzianych gości. Toaleta będzie czysta i pachnąca, a ty nie kiwniesz nawet palcem. Takie kule to mój sekretny patent na ekspresowe odświeżenie łazienki. Ich przygotowanie jest dziecinnie proste. Do miski wsypuję szklankę sody oczyszczonej oraz pół szklanki kwasku cytrynowego. Następnie dodaję około 10 kropli ulubionego olejku eterycznego. Całość mieszam i dodaję trochę wody. Całość mieszam do uzyskania lepkiej konsystencji. Formuję na kształt kuli za pomocą foremki do lodu lub w rękach. Zostawiam je do wyschnięcia na noc. Kule można przechowywać nawet przez kilka tygodni. Wrzucam je do toalety, gdy zaczyna osiadać się na nich kamień lub brzydki zapach. Naturalne składniki aktywują się w kontakcie z wodą z muszli. Powstaje dezynfekująca piana. Soda ma właściwości usuwające kamień i dezynfekujące. Olejek eteryczny sprawia, że w łazience unosi się piękny zapach. Po paru minutach przetrzyj wnętrze toalety szczotką i spłucz wodę. Takie kule to niezawodny trik na wizytę niezapowiedzianych gości. Wystarczy wrzucić kulę do toalety, by szybko ją odświeżyć. Tak włożona rolka pod deskę to wiadomość do osoby, która chce skorzystać z toalety. Zwróć na to uwagę, zanim usiądziesz. To dyskretny sposób na przekazanie ważnej informacji. Oszczędzi problemów następnej osobie, która będzie chciała z niej skorzystać. Jeśli zauważysz, że papier toaletowy się skończył, weź pustą rolkę i wstaw ją pionowo pod deskę. Będzie to znak, że w tej toalecie nie ma już papieru. Następna osoba w kolejce szybko zauważy, że coś jest nie tak. Będzie mogła wybrać inną kabinę lub pójść po nową rolkę papieru. Trik z papierem toaletowym, który pokazała mi hotelowa pokojówka. Dzięki niemu łazienka wygląda elegancko i schludnie. Rozwijam papier i składam końcówkę. Obie krawędzie składam idealnie do środka papieru. Następnie zwijam tak, żeby koniec papieru wyglądał jak koperta. Tak złożoną rolkę przykładam do mokrego kranu. Przyciskam na parę sekund i pieczętuję papier. Ten mały szczegół sprawia, że łazienka wygląda schludniej. Ten trik stosowany jest w hotelach. Teraz sama tak robię przed wizytą gości. Z twojej toalety wydobywa się brzydki zapach, a ty nie masz czasu na sprzątanie? Oto szybki patent na jej odświeżenie bez szorowania. Do miarki nalej swój ulubiony płyn do płukania tkanin. W jego składzie znajdują się substancje powierzchniowo-czynne, dlatego płyn poza ładnym zapachem również czyści. Następnie wlej miarkę do toalety. Dokładnie polej wewnętrzne ścianki muszli. Postaraj się polewać go w jak najwyższych punktach, by mógł pokryć cały sedes podczas spływania. Zaczekaj 15 minut i spłucz toaletę. Piana sprawi, że piękny zapach będzie unosić się w całej łazience. Robię tak zawsze przed wizytą niespodziewanych gości. Hydraulicy alarmują. Większość osób w zły sposób używa kapsułek do prania. Prowadzi to do uszkodzeń wewnętrznych części pralek. O tych ważnych informacjach nie przeczytasz na ich opakowaniu. Kapsułki stosowane w zły sposób mogą zaklejać rury, filtry, a nawet niszczyć nasze ubrania. Wszystko przez jeden szczegół, o którym niestety większość z nas nie wie. Porcja płynu do prania umieszczona jest w rozpuszczalnej w wodzie powłoce.
To właśnie ona może stanowić ogromny problem. Korzystać z nich można tylko wtedy, gdy ustawiamy program pralki na odpowiednią temperaturę. Kapsułka w zbyt niskiej temperaturze nie rozpuszcza się dokładnie. Jej resztki mogą osadzać się w rurach odprowadzających wodę, tworząc szlam. Jest on później odpowiedzialny za brzydki zapach wydobywający się z pralki. Hydraulicy nazywają to śmierdzącym skutkiem ubocznym korzystania z kapsułek. Zobacz, co się dzieje z kapsułką, gdy używamy jej w temperaturze 30 stopni. Na potrzeby tego eksperymentu wrzucamy ją do słoika. Po 15 minutach nadal powłoka nie rozpuściła się w wodzie. To dowód na to, że kapsułki nie sprawdzą się również podczas krótkich programów prania. Jej resztki z pewnością będą osadzać się w rurach i na ubraniach. Sprawa wygląda inaczej w temperaturze wynoszącej ponad 40 stopni. Kapsułka rozpuszcza się w całości. Używając kapsułek pamiętaj, żeby ustawić pralkę na wyższą temperaturę i dłuższy czas prania. Często korzystasz z kapsułek? Wiedziałeś, jak poprawnie ich używać? Wypiesz kanapę za pomocą zwykłej pokrywki od garnka. Tym domowym sposobem zmyjesz plamy i pozbędziesz się brzydkich zapachów. Do tej metody będziesz potrzebować ściereczkę z mikrofibry, pokrywkę od garnka i kapsułkę do prania. Napełnij miskę bardzo ciepłą wodą. Następnie weź kapsułkę do prania. Substancje w niej zawarte nie tylko pomagają zmyć plamy, ale też odświeżą zapach kanapy. Wrzuć ją do wody i poczekaj, aż się całkowicie rozpuści. Wymieszaj całość, żeby powstała myjąca piana. Weź czystą ściereczkę z mikrofibry i zamocz w miksturze. Dokładnie wyciśnij z niej nadmiar wody. Ważne, żeby ścierka była wilgotna i nie kapała z niej ciecz. Rozłóż ją na płasko i połóż na nią pokrywkę od garnka. Następnie złóż rogi do środka, tak żeby chwytając za uchwyt pokrywki móc trzymać również ściereczkę. Całość powinna być mocno napięta. Myj kanapę okrężnymi ruchami, dokładnie przesuwając po całej kanapie, oparciach i podłokietnikach. Kapsułka ma właściwości myjące, odtłuczające i odświeżające. Gdy ściereczka wyschnie, namocz ją drugi raz, odciśnij i powtórz czynność. Materiał kanapy pozostaw do wyschnięcia i gotowe. Kanapa będzie pachnieć i wyglądać jak nowa. Za każdym razem, gdy otwierasz śmietnik w łazience, wydobywa się brzydki zapach? Ten trik z podpaską rozwiąże ten problem. Raz na zawsze. Weź wkładkę higieniczną lub podpaskę. Ważne, żeby była mniejsza niż pokrywka śmietnika. Następnie polej wkładkę płynem do płukania jamy ustnej. Jego właściwości antybakteryjne hamują wzrost pleśni. Przyklej ją po wewnętrznej części pokrywy. Teraz za każdym razem, gdy będziesz otwierać śmietnik, będzie unosić się z niego świeży zapach czystości. To takie proste. Najskuteczniejszy sposób na korzystanie ze spirali na komary. Bez podpalania jej. Włóż spiralę pod strumień letniej wody. Gdy stanie się miękka, zacznij łamać ją na mniejsze kawałki do miseczki. O takim sposobie na jej użycie nie przeczytasz na opakowaniu. Gdy pokruszysz całą spiralę, dodaj do niej alkohol spirytusowy. Około 100 ml powinno wystarczyć. Następnie weź połówkę cytryny i wyciśnij ją całą do wody i gotowe. Przygotowanie całej mikstury trwało mniej niż 2 minuty. Zanieś ją na taras. Zapach skutecznie odstrasza komary. Spirala wcale nie musi być podpalona. Wykorzystana w ten sposób działa równie mocno. Ponadto działa o wiele dłużej. Stawiamy ją na stole i możemy odpoczywać na świeżym powietrzu, bez obawy przed komarami. Wiedziałeś, że spirale na komary można wykorzystać w taki sposób?